Dzień dobry Państwu. Zapraszam na cykl rozmów o polskich miastach przyszłości. A to wszystko na zaproszenie grupy Saint-Gobain. Będziemy rozmawiali o tym, jak nam się będzie mieszkało za 30 lat. Myślenie o tym, że z Ziemi będziemy mogli uciec, jest tak naprawdę fikcją. Jakbyśmy na to popatrzyli przez pryzmat kryzysu klimatycznego, no to co byśmy zobaczyli? Ja zawsze mówię, pierwsze to jest efektywność energetyczna. Pytanie jest to zasadne, które pan redaktor zadał wcześniej, czy nam wystarczy czasu? Naszym gościem będzie profesor Zbigniew Karaczun z warszawskiej SGGW, badacz polityki klimatycznej i środowiska. Zapraszam Państwa. Dzień dobry. Nazywam się Dariusz Bugalski. Mam przyjemność zaprosić Państwa na rozmowę z panem profesorem Zbigniewem Karaczunem z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor zajmuje się badaniami dotyczącymi polityki klimatycznej i ochrony środowiska. Będziemy rozmawiali o mieszkaniach przyszłości, o tym, jak będziemy mieszkali w polskich miastach za 30 lat. No ale musimy wziąć rozbieg jednak i określić kontekst tej rozmowy. Jest nim klimat. Czy ja myślę, że jest nim proces, który nazywamy zmianą klimatu, Tak. spowodowaną przez człowieka zmianą klimatu. Ja myślę, że chyba wszyscy, którzy oglądają tę rozmowę, są świadomi tego, że rzeczywiście z klimatem dzieje się coś złego. Jakie to jest słowo najwłaściwsze? My używamy tak naprawdę w tej chwili słowa kryzys klimatyczny. To znaczy to jest kryzys, bo rzeczywiście zmieniliśmy klimat, zmieniliśmy skład atmosfery przede wszystkim. Ten skład atmosfery nadal się zmienia. Wzrasta średnia temperatura atmosfery i jeżeli nie podejmiemy bardzo aktywnych działań, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych powodowaną przez człowieka, grozi nam katastrofa klimatyczna. Ale to nie jest katastrofa klimatyczna. Jeszcze nie. No to Jeszcze nie, natomiast tak jak mówię, zmierzamy, bo klimat jest w pewien sposób żywym organizmem, bardzo dynamicznym i warto wiedzieć, że w procesach przyrodniczych systemy przyrodnicze nie zmieniają się w sposób liniowy. To znaczy, jeżeli temperatura wzrośnie o 3 stopnie, a nie o 2,5 czy o 2, to nie znaczy, że będzie tylko gorzej. Tylko może być zupełnie co innego, dlatego że system zmienia się skokowo i my możemy przejść na zupełnie inny poziom badania równowagi, czy odzyskania przez system przyrodniczy równowagi. I problem w tym, że nie wiemy, czy w tym nowym systemie równowagi znajdzie się dla nas, dla naszego gatunku, dla ludzi miejsce, czy dla naszej cywilizacji. A czy ludzie są gotowi ograniczyć swoje potrzeby konsumpcyjne? To jest to pytanie chyba zasadnicze. To jest zasadnicze. Ja myślę, że z jednej strony obserwujemy, że zmieniają się pewne zachowania, bo widzimy na przykład, że wśród młodych ludzi rośnie ilość osób, która rezygnuje z diety mięsnej, czy rezygnuje z mięsa, także właśnie z tego powodu, że chce chronić klimat, że wśród młodych ludzi nie ma już takiej potrzeby posiadania samochodu, a wystarczy im tak naprawdę car sharing, czyli korzystanie z tego samochodu miejskiego, czy roweru miejskiego, czy innych środków komunikacji po mieście, na przykład z hulajnogi elektrycznej. Więc pewne zachowania się zmieniają. Natomiast tak naprawdę społecznie nie jest tak dobrze, dlatego że jest taki raport opracowany w tym roku, badania socjologiczne przeprowadzone przez zespół profesora Sadurskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który wskazuje, że jesteśmy świadomi problemu zmiany klimatu. Jesteśmy świadomi, że musimy działać, aby powstrzymać ten proces, natomiast nie ma w nas gotowości porzucenia pewnych przyzwyczajeń, porzucenia pewnych negatywnych dla klimatu zachowań po to, żeby ten klimat chronić. Właśnie, co będzie z mieszkaniami? Jak będziemy mieszkali za 30 lat? Czy to będą ekologiczne mieszkania? Najpierw użyję takiego szablonu. Na przykład może będziemy chcieli mieszkać w mieszkaniach, które mają klimę, że to będzie taki standard, prawda? Jest gorąco, no to dajcie nam klimatyzację, bo przyzwyczailiśmy się do tego i tego oczekujemy. Możemy rozwiązać problem komfortu cieplnego w domu Tak. albo przez słabej jakości budownictwo i wysokie zużycie energii, czyli na przykład właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, korzystanie z klimatyzacji, albo możemy stworzyć takie normy budowlane
i tak projektować nasze mieszkania, że one będą chłodne w lecie, kiedy są upały, a będą ciepłe No tak. w momencie, kiedy jest zimno. Niedaleko szukać, tak? Przecież rzymskie czy włoskie tak naprawdę budownictwo, jak się popatrzy, i zastosowanie odpowiednich materiałów do wnętrz powoduje, że one nie wymagają w lecie w trakcie fali upału specjalnego chłodzenia, dlatego że one są chłodne. To jest także umiejętność zastosowania materiału roślinnego w otoczeniu budynków. Dostosowanie się czy zapewnienie tego, że będziemy w stanie powstrzymać katastrofę klimatyczną, będzie wymagało dosyć głębokich zmian także w naszych postawach. O tym powinniśmy zacząć mówić i powinniśmy edukować ludzi. To może być taki proces jak na przykład w Niemczech, które od 20 kilku lat odchodzą od paliw kopalnych. Ale to jest proces na wiele lat rozłożony. Właśnie pytanie, czy wystarczy nam czasu? Każdy rok, kiedy nie działamy skutecznie, ogranicza nam ten czas. Rzeczywiście zabiera nam ten czas. A może nadzieja w technologiach? Przejdźmy do tego aspektu i mówmy o mieszkaniach, o tym, jak będziemy mieszkali za 30 lat. Może technologie? I ja myślę, że technologie te są bardzo ważne. Jeżeli technologiom będzie towarzyszyć zmiana społeczna i zmiana zachowań, to mamy szansę. Ale czy biznes to rozumie? Czy liderzy biznesu to rozumieją? Ja myślę, że biznes to rozumie. Choćby jak patrzy się na kwestię efektywności energetycznej, poprawiania efektywności energetycznej, także w naszych mieszkaniach. Także jeśli chodzi o oświetlenie czy o termoizolację budynków. Wydaje mi się, że biznes widzi szansę w tym i widzi, że to jest ogromny rynek na to. I także klienci mają wiedzę o tym, że energia nie będzie taniała, a wręcz będzie drożała, więc warto wdrażać technologie efektywne. Problem jest tak naprawdę, bo w większości naszych mieszkań wymieniliśmy tradycyjne żarówki na LEDy. Pytanie jest, czy my te LEDy wygaszamy, tak? Czy mając świadomość, a to jest tylko 6 watów czy 10 watów, to ja sobie to zostawię, niech się świeci, tak? Ja wierzę, że technologia jest i zmiana technologii jest potrzebna, natomiast musi temu towarzyszyć również zmiana naszych zachowań i taka świadomość, że również od naszych zachowań konsumenckich bardzo dużo zależy. Ale to jest kropla w morzu, panie profesorze. Te nasze zachowania. Ja staram się segregować śmieci, nasi widzowie pewnie też i tak dalej, ale jestem też świadom tego, że to niewiele zmieni. Ja rozmawiałem ostatnio z moim przyjacielem, który powiedział, że kompletnie zrezygnował z latania samolotem. Jeżeli może, to nie lata po Europie samolotem. Ja mówię, ale przecież ten samolot i tak bez ciebie poleci. Więc co to jest za ochrona klimatu? On mówi, ale ktoś musi zacząć rezygnować. I musi powstać pewna masa krytyczna. Jest nas w Polsce 30 kilka milionów mieszkańców, tak? Jeżeli każdy z nas oszczędzi codziennie 2 litry wody, to oszczędzimy wspólnie 70 milionów litrów wody. Przez rok będzie to kilka miliardów litrów wody. Więc te jednostkowe działania, jeżeli rzeczywiście nabiorą takiej skali masowej, to one zmienią świat. To znaczy, jeżeli osoby kupujące mieszkania czy budujące dom będą dążyły do tego, żeby to były mieszkania i domy o niskim zapotrzebowaniu na energię, no to zużycie energii w tak zwanej gospodarce komunalnej spadnie. Ta świadomość jednak jest i ona się zmienia. Pytanie jest to zasadne, które pan redaktor zadał wcześniej. Czy nam wystarczy czasu, tak? Tak. Czy mamy wystarczająco czasu? Ale przyjmując, że jednak tego czasu trochę mamy, to mam nadzieję, że te zachowania też się będą zmieniały. Wróćmy do mieszkań. Co z energią? Mówił pan o oszczędzaniu energii. To jest właśnie podstawowa sprawa. Jakie rozwiązania powinny zostać zastosowane, żeby tak było? W zasadzie technologie i rozwiązania są już znane i dostępne. Postawienie domu pasywnego, którego zużycie będzie na poziomie tam 15 kWh na metr kwadratowy na rok, to już nie jest tak naprawdę duży problem. To nawet nie jest znacząco większy koszt. Jak bardzo znaczący to jest? Jaka to jest różnica? To jest około 15-30%, w zależności od tego, ile chcemy zużyć. Ja mam przyjaciela, który ma dom w Austrii, właśnie na poziomie zużycia tych 15-20 kWh na metr kwadratowy na rok. I on mówi, że w zasadzie nie używa żadnego ogrzewania, mimo że zimy są ostrzejsze niż w Polsce, bo to jest dom w Alpach.
mówi, że urządzenia elektryczne generują tyle ciepła i on sam, czy jego rodzina przebywając, że to wystarczy, żeby ten dom ogrzewać, a jeżeli jest szczególnie zimno, to mówi, co 2 tygodnie robię kolację dla przyjaciół, zapraszam 10 osób, każdy z nich zostawi swoje ciepło, te kilkaset watów dogrzewa mi mieszkanie, na 2 tygodnie wystarczy. Więc 30% więcej to jest sporo jednak. to jest sporo jednak, ale jeżeli popatrzymy, jak drożeje energia i to się okazuje, że ten koszt w ciągu 7-10 lat się zwraca, a proszę pamiętać, że często, zwłaszcza jeżeli budujemy dom, czy wprowadzamy się do mieszkania, to w warunkach polskich nie pozbywamy się tego mieszkania czy domu po 3 czy 5 latach, tylko mieszkamy zwykle kilkadziesiąt lat. Ja zawsze mówię, pierwsze to jest efektywność energetyczna, to znaczy właśnie ciepło, bo w Polsce główne koszty to jest ciepło, no i w tej chwili coraz częściej będzie pewnie kwestia chłodzenia, klimatyzacji. No tak, klimatyzacja. Drugie to jest oświetlenie i rzeczywiście i cały sprzęt, który powinien być tej najwyższej klasy energetycznej, bo to są też oszczędności. I dopiero później szukanie odnawialnych źródeł energii, to znaczy tego, co będzie dostarczało nam energię w sposób właśnie taki, żeby nie spalać paliw kopalnych, żeby nie generować emisji gazów cieplarnianych. Czyli pompa ciepła na przykład skorelowana z fotowoltaiką, po to, żeby właśnie dostarczać nam ciepło, a ta fotowoltaika dodatkowo może nam dostarczać energię elektryczną. Jeżeli pan pyta i mówimy o tym, jak będzie wyglądał dom w przyszłości, jeżeli mówimy o domach tak naprawdę indywidualnych czy nawet małych osiedlach, to będą to domy niezależne, to znaczy one nawet nie będą dołączone do sieci energetycznej. One będą miały własne magazyny energetyczne, to znaczy będą same zasilały się z tych niezależnych odnawialnych źródeł energii. To te nowe, które powstaną, a te, które już są, na przykład osiedla, bloków, co z tym zrobić? Ja mam Jak to kolegę, który w tej chwili w Warszawie rozmawia ze wspólnotami mieszkaniowymi i właśnie próbuje i dokonuje takich zmian w tych budynkach po to, żeby instalować panele fotowoltaiczne, żeby odnawialne źródła energii, pompy ciepła, takie lokalne, żeby właśnie zmniejszyć to zużycie przez wspólnotę energii. Ale jakie są efekty starań tego pańskiego przyjaciela? Bo pan powiedział, że próbuje Mówi, przekonać. że rośnie zainteresowanie i pewne działania także władza samorządowa zaczyna podejmować. Ale to są takie motywacje ekonomiczne, czy innego typu? Ja myślę, że one częściowo są ekonomiczne, częściowo pewnie są promocyjne też, żeby pokazać taką nowoczesność myślenia. Ja muszę z przykrością powiedzieć swoim studentom od czasu do czasu, że prawdopodobnie oni są tym pierwszym pokoleniem, które dostaje ziemię w znacznie gorszym stanie od swoich rodziców niż nasze pokolenie dostało od naszych. Myśmy naprawdę wycisnęli tę ziemię w ciągu tych 50 lat jak gąbkę. My w tej chwili zużywamy tak naprawdę 1,7 produkcji planetarnej co roku, czyli jakbyśmy żyli na 1,5 razy większej planecie. Tak? Czyli tak naprawdę my żyjemy na koszt naszych dzieci i naszych wnuków. I jest takie świetne zdjęcie, ja to zresztą zawsze pokazuję na początku wykładów dla moich studentów. Zdjęcie, ono się nazywa Wschód Ziemi. Zostało zrobione po raz pierwszy, kiedy ten pojazd kosmiczny okrążył Księżyc po ciemnej stronie i wynurzając się zza Księżyca zobaczyli astronauci Ziemię i zdążyli dwa zdjęcia zrobić. Nie byli przygotowani, więc zakładali jeszcze film do aparatu i dlatego tylko 2, ale wyszły świetnie. I ono tak naprawdę dla ruchu ekologicznego, dla świadomości ekologicznej zrobiło znacznie więcej niż wiele bardzo naukowych opracowań. Bo nagle zobaczyliśmy tą maleńką kulkę, na której są wszystkie nasze zasoby. Tak. I ja myślę, że tak naprawdę o czym my musimy myśleć, projektując nasze mieszkania, projektując naszą przyszłość, to jest to, że na tej kulce są wszystkie nasze zasoby. Benson poleciał w kosmos, zaraz poleci Musk, polecą inni, ale myślenie o tym, że z Ziemi będziemy mogli uciec, jest tak naprawdę fikcją. Jeżeli chcemy przetrwać jako gatunek, musimy tę ziemię i jej zasoby ochronić. I stąd ta potrzeba zmian zachowań, stąd potrzeba nowe technologie, także w podejściu do budownictwa i do mieszkań. No ale jeszcze taka sprawa, no dobrze, wyobraźmy sobie nieco bardziej świetlistą przyszłość. Pomyślmy o tych nowych technologiach, które wchodzą, bardziej ekologiczne technologie, ale jednak trzeba będzie wyprodukować te wszystkie maszynki do nich. Prawda? Przestawić to, co mamy, na to nowe. To znaczy zużyć jakieś zasoby z tej małej kulki, którą mamy. Mówiąc krótko, czy to nam nie zaśmieci ziemi już do końca? Nie wiem.
No właśnie, Przyznam, to tego jest nie pytanie. wiem. Znaczy, rzeczywiście to jest poważny problem i czytałem też taki raport, już nie pamiętam, kilka lat temu to było, który wskazywał na to, że może nam zabraknąć zasobów, żeby wyprodukować tyle źródeł odnawialnych, Tak. żeby zaspokoić wzrastające właśnie. potrzeby energetyczne. No właśnie. Ja mam nadzieję, że tak nie jest. Znowu te pierwiastki w tej przyrodzie i te zasoby, one ciągle są, bo nawet jeżeli myśmy je przetworzyli, no to te pierwiastki zostały, tak? One są oczywiście bardziej rozcieńczone, może w mniejszym stężeniu w zasobach, natomiast być może będziemy musieli się nauczyć bardziej efektywnie je wykorzystywać nawet przy mniejszym stężeniu. Jak się zastanawiam nad tą przyszłością i też widzę takie rozwiązania, że są wprowadzane coraz częściej, czego będziemy się musieli nauczyć, to jest też wykorzystywania tak zwanej energii odpadowej. Na przykład w Wiedniu powstała w tej chwili w oczyszczalni ścieków, na odpływie tych oczyszczonych ścieków powstała mała elektrownia wodna, bo tam jest strumień wody, ciągle płynie, w związku z tym można wykorzystać ten strumień do produkcji energii. Słyszałem o technologiach, które na przykład w rurach systemu wodociągowego w budynkach także pracują maleńkie turbinki po to, żeby ta woda, która zwłaszcza w wysokich budynkach spada z góry, napędzała na to, żeby odzyskiwać to. W mieście w tej chwili jest taka firma polska, która zaczyna badać możliwości stawiania wiatraków poziomych w miejscach, gdzie w wyniku budownictwa, architektury tworzą się dysze wiatrowe, czyli gdzie jest duży strumień wiatru, czy w metrze na przykład. I tam ustawia te wiatraki po to, żeby wykorzystać ten antropogenny, czyli związany z naszą działalnością strumień powietrza. Więc ja myślę, że to też może być kierunek takiego myślenia o architekturze, o budownictwie, żeby energię odpadową zacząć wykorzystywać. Czyli o cieple, o energii pan powiedział dosyć sporo, a teraz o wodzie może jeszcze. Jak będzie z dostępem do wody? To, co powinno być, i to nie w kontekście nawet 30 lat, tylko to powinno być znacznie Teraz? szybciej, to powinny być jednak rozdzielne dwa systemy wody. Powinna być tak zwana woda szara, czyli taka, która nie jest obciążona mikrobiologicznie, bakteriologicznie, którą można wykorzystać na przykład po to, żeby spłukiwać toalety. Dla mnie naprawdę trudne do zrozumienia jest to, że my krystalicznie czystą Tak, wodą to prawda. pitną spłukujemy toalety. Tak? To prawda. Jeszcze powiedziałbym 4-5 lat temu wydawało się nam wszystkim, że woda jest czymś, co zawsze będzie, że odkręcimy kran i ona będzie leciała, ale po tych doświadczeniach, czy z Skierniewic, gdzie na 2 tygodnie zabrakło wody w kranach, w wodociągu, czy nawet tego roku, gdzie pomimo naprawdę śnieżnej zimy i bardzo deszczowej wiosny, nagle okazało się, że we 200 gminach zaczyna brakować wody i my będziemy musieli się nauczyć tych zasobów. To, co też musimy mieć w pamięci, to jest to, że wielkość populacji ciągle rośnie. My pamiętamy świat, kiedy było tam nas 2,5-3 miliardy ludzi, tak? Dzisiaj jest 7,5. Tak. Za 10 lat będzie pewnie około 9 i to jest też wyzwanie, bo my mówimy o Polsce, tak? Czy o tak zwanej bogatej północy. Ale proszę pamiętać, że Afryka także chce się modernizować, także chce korzystać z tych przywilejów, które my mamy, które uważamy za coś normalnego. To jest takie zasadnicze pytanie, jak sądzę. Czy my, wszyscy mieszkańcy tej ziemi, tej małej kuleczki, możemy to wszystko mieć, to co do tej pory, nadal? Czy da się utrzymać poziom konsumpcji, który my mamy? Nie. 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 To, co jest największym wyzwaniem tak naprawdę i politycznym, i społecznym, to jest porzucenie wiary w paradygmat stałego wzrostu. Musimy przyjąć jedną rzecz, że są pewne nienaruszalne granice stabilności systemu ekologicznego, czyli z jednej strony jest to przepływ energii przez ekosystem, drugie to jest krążenie energii w biosferze. Od nich zależy tak naprawdę przetrwanie. I one wyznaczają przestrzeń ekologiczną, w której funkcjonujemy. Panie profesorze, zapytam o kontekst tej naszej dzisiejszej rozmowy, to znaczy mieszkanie. Gdyby pan był królem świata i mógł zrobić jedną rzecz, od której należałoby zacząć, to co by pan zrobił? Być może powinno być tak, że powinien być pewien poziom standardowy użytkowania mieszkań, powierzchni mieszkań, zużycia energii, zużycia wody przez te mieszkania, produkcji prądu i to powinno być na takim poziomie, żeby każdy mógł godnie żyć i żeby każdego było na to stać.
Natomiast powinno być radykalny wzrost kosztów użytkowania, jeżeli zaczynamy korzystać z większej ilości czy to energii, czy właśnie budujemy większe mieszkania, czy zużywamy więcej wody, czy produkujemy więcej niż ta średnia, czy ta dopuszczalny limit tych odpadów. I jestem daleki od tego, żeby narzucać rozwiązania na siłę. Natomiast wydaje mi się, że ten element właśnie taki finansowy, ekonomiczny powinien być tutaj bardzo twardy. To znaczy, być może to też powinien być jakiś system handlu tymi Tak wartościami. jak emisjami na Dokładnie. przykład. Jeżeli ja zużywam trochę mniej zasobów, no to mogę sprzedać tą nadwyżkę komuś, komu jest potrzebna większa ilość, bo takie ma fanaberia albo go na to stać. Gdybym mógł coś takiego zrobić, jakieś takie wprowadzić To właśnie to. to rozwiązanie, to takie właśnie z jednej strony społeczeństwo umiaru, żeby żyć godnie, ale z umiarem i dzielić się i z innymi rzeczami, współużytkować, a drugie właśnie dostosować nasze potrzeby do tych nienaruszonych barier stabilności systemu przyrodniczego. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Karaczun. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu. Energooszczędne budynki, ekologiczne budownictwo, zrównoważony rozwój czy redukcja emisji CO2 są to terminy, które zdefiniują miasta przyszłości. W trosce o środowisko naturalne staramy się wdrażać coraz bardziej nowoczesne rozwiązania w zakresie ogrzewania, w zakresie wentylacji, które oszczędzają energię, zachowują balans ekologiczny, które pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji. W Tatmar, oferując systemy instalacyjne i urządzenia, staramy się być zawsze blisko klienta. Oferowane przez nas pompy ciepła i systemy rekuperacji znanych i cenionych producentów w powiązaniu z panelami fotowoltaicznymi dają możliwość wybudowania domu, którego bilans energetyczny w zasadzie jest zerowy, a emisja CO2 znikoma. W Tatmar staramy się być przykładem, dlatego zdecydowaliśmy o instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu naszej centrali w Poznaniu. Dzięki nim zaoszczędzimy 20 000 ton emisji CO2 rocznie.